Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na czerwiec. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców oddzielnie. I całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. No wtedy można mieć taką większą wiedzę i wyciągnąć jakiś wspólny mianownik z obu czytań, ze znaku słonecznego i ascendentalnego. I przejdźmy do czytania wagi. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na czerwiec. Rozdroże. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, niesamowite. Już macie dwie dwójki. Dwójkę buław i dwójkę monet. No, przekaz godny wagi. Co odchodzi do przeszłości? O, nie wiem, czy było słychać motocykl za oknem. Tutaj potwierdza coś. No to, że gdzieś jest waga, która ma zagwozdkę. Jak Wy się przedstawiacie? Nieźle. A z buław, słuchajcie. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest, żeby przyjąć jakąś propozycję albo się czemuś przyjrzeć. Słuchajcie, no może komuś, bo tutaj jest paź kielichów, taki młody blondynek, ewentualnie blondynka, ale w ogóle, słuchajcie, może to być ktoś młody duchem, tak bym powiedział, nie tylko i wyłącznie wiekiem. Czego raczej nie robić, czego unikać? Oj wagi, coż tu się zadziało? Słuchajcie, momento. Ja mam wrażenie, że ktoś z Was może mieć rzeczywiście zagwozdkę związaną z uczuciami, ewentualnie z jakąś sferą, która jest związana z komfortem Waszego życia. Dosłownie. Może tutaj chodzić o pracę lub miejsce zamieszkania. Tak mi się wydaje. Ale czytanie na miłość i uczucia będzie zaraz, na pracę i finanse również. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że z przełożenia macie kartę Króla Kielichów albo Królową Kielichów, to już sobie możecie odwracać. W każdym razie ta karta przedstawia kogoś bardzo emocjonalnego, kogoś, kto ma w sobie dużo takiej pozytywnej energii, dzieli się nią z innymi. W ogóle ja mam wrażenie, że w tym miesiącu przede wszystkim zastanawiacie się nad pewną relacją bądź relacjami w ogóle z Waszymi bliskimi i zastanawiacie się, kto ile z siebie daje i czy rzeczywiście nie jest tak w pewnych relacjach, no, że jedna osoba gdzieś stara się bardziej, a druga strona mniej. W każdym razie jest to bardzo emocjonalny miesiąc. Tutaj mam wrażenie, że jest sporo optymizmu, chętnie tutaj się nim dzielicie z innymi. I też w ogóle przy tym Królu Kielichów wydaje mi się, że ten miesiąc będzie obfitował w takie radosne wydarzenia związane ze spotkaniami towarzyskimi.
Słuchajcie, w ogólnej energii jest dla Was dwójka buław, a dwójka buław to karta, która mówi o rozdrożu. O tym, że ktoś stoi przed koniecznością podjęcia decyzji. Czy odejść, czy zostać. Czy angażować się w coś, czy zupełnie nie. Czy przeprowadzić się, czy dać sobie spokój. Tak mi się wydaje. Tutaj mam wrażenie, że wagi mogą być na takim w ogóle rozdrożu życiowym. Ale tutaj słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle, nie widzę tutaj nic złego. Bardziej chodzi mi o to, że gdzieś na horyzoncie może pojawiła się atrakcyjna propozycja dotycząca właśnie zmiany miejsca zamieszkania czy pracy i po prostu temu się przyglądacie. W każdym razie dwójka buław pokazuje Was jako osobę, która wie, co ma robić. W sensie, jeśli chodzi o życie zawodowe i jeśli chodzi o no w ogóle, jeśli chodzi o życie. Może nie jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, bo tutaj z tym może być gorzej. Słuchajcie, przychodzi do Was karta dwójki monet, a dwójka monet to jest żongler. Karta, która mówi o żonglowaniu wyborami. Na tej zasadzie, że kurczę, właśnie zobaczcie, tutaj rozdroże, tutaj żonglerka, dwie dwójki, no takie wagowe karty. Ale przy tej karcie, przy dwójce monet, to mógłbym powiedzieć, że będzie się trzeba rzeczywiście dużo zastanawiać, w co włożyć danego dnia czy tygodnia swoją energię, swoje zaangażowanie, bo wydaje mi się, że wagi są w tym miesiącu bardzo zajęte i chcą, tak powiem kolokwialnie, nachapać się nawet. Czego to już nie wiem, może jest rzeczywiście dużo spotkań towarzyskich, wyjazdów, jakichś, no nie wiem, jakichś wyzwań, które sami sobie nakładacie. I tutaj rzeczywiście trzeba bardzo dokładnie ważyć, wybierać, zastanawiać się, no w co teraz się angażuję, bo wydaje mi się, że za dużo srok chcecie ciągnąć za jeden ogon, chyba tak się mówi. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta czwórki kielichów. No i jest to właśnie karta, która przedstawia kogoś, kto myśli, zastanawia się, nie może podjąć jakiejś decyzji, w ogóle siedzi w swojej strefie myśli i analizuje. Tutaj słuchajcie, przy czwórce kielichów można mówić o jakiejś propozycji. I teraz tak, to odchodzi do przeszłości. O co mi chodzi? Do tego czasu, do zastanawiania się rzeczywiście, może być dosyć niedużo. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że gdzieś wagi wymyślają sobie mnóstwo różnych zadań i zajęć. Po prostu intensywnie żyją w czerwcu przynajmniej. Tutaj wypadałoby rzeczywiście tak czasami chociaż, raz na jakiś czas, tak zwolnić, przyjrzeć się z boku temu, co się dzieje, no i złapać dystans, bo wydaje mi się, że też tutaj w cudzysłowie grożą Wam decyzje podjęte pod wpływem chwili, emocji, nieprzemyślane. No i teraz zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta Asa Buław. No fantastycznie, bo As Buław, które tutaj przedstawia wybuchający wulkan i ogień, no mógłby mówić o nowym początku związanym z jakąś werwą, energią, taką chęcią, motywacją. Tutaj przy tej karcie bardzo często mówimy o pasji bądź pracy. I wydaje mi się, że rzeczywiście praca lub pasja bardzo Was pochłania. Rozwijacie się, tutaj gdzieś być może nawet podróżujecie, bo tutaj, wcześniej coś chyba powiedziałem o tych podróżach, prawda? To a propos tej dwójki buław, zobaczcie, na zasadzie, że jesteście pomiędzy jednym miastem a drugim, jednym krajem a drugim. No to rozdroże może być też związane właśnie z podróżami. Być może związanym z pracą lub z Waszą pasją. W każdym razie jest w Was bardzo dużo chęci, wigoru, motywacji, pasji. Fantastycznie. Zobaczcie, tutaj w Radzie jest dla Was karta Pazia Kielichów. A Paź Kielichów to jest właśnie osoba młodsza, może nawet, słuchajcie, młoda duchem w ogóle. Nawet mogła to być trochę osoba nie do końca dojrzała, albo mniej dojrzała niż Wy, jeśli tak to można określić. I w Radzie jest, żeby temu komuś się przyjrzeć, zastanowić się, rozważyć
być może coś przyjąć, bo zobaczcie, ten paź wyciąga w waszą stronę kielich. Rada jest taka, żeby tak rzeczywiście przyjąć jakąś propozycję, być może rzeczywiście od osoby młodszej, być może od raka, skorpiona bądź ryb. Ta karta też w ogóle sugeruje, żeby zabawić się i ucieszyć w tym miesiącu, bo wydaje mi się, że przede wszystkim większość czasu chcecie spędzać właśnie na wyjazdach, podróżach, pracy, rozwoju, wiecie, za dużo tego wszystkiego. Czego nie robić, czego unikać? Paź buław. I paź buław to jest karta komunikacji. Tutaj przedstawia kogoś, kto mógłby przenosić wieści, chcieć porozmawiać. I teraz tak. Informacja jest taka, żeby w ferworze wszystkich zadań, których będzie niewątpliwie bardzo dużo w tym miesiącu, żeby nie zapominać gdzieś o waszych bliskich, bo być może jest gdzieś ktoś, kto czuje się pominięty, pominięta. Paź buław w ogóle sugeruje, żeby żeby zapraszać do swojego życia swoich bliskich. To jest powtórzenie tego, co powiedziałem wcześniej. Ja mam wizję takiej wagi, która zdobywa świat. I właśnie gdzieś skupia się na sobie, co jest bardzo ważne, ale gdzieś pewne relacje mogą kuleć w cudzysłowie. I tutaj widziałem przy tym królu kielichów, że okazji do spotkań towarzyskich będzie dużo. Mam wrażenie, że nie wszystkie akceptujecie, przyjmujecie. Przejdźmy do miłości i uczuć. I jaka będzie dla was ogólna energia na ten czas? Co przychodzi do singli? Ewentualnie jak pokazuje się wasza partnerka lub wasz partner w relacji, w związku. No dobrze. Jak wy się przedstawiacie? Wagi się wzbraniają bardzo. Jaka będzie dla was rada? Być może też taka zajętość jest też taką wymówką do tego, aby nie randkować, nie mieć relacji. Czego raczej nie robić, czego unikać. Wagi, tutaj nieźle się zadziało, momento. Mam wrażenie, że ktoś z was już może mieć kogoś na oku. Tutaj oczywiście do osób, które związków nie mają. Ale są pewne blokady. Natomiast przejdźmy do brzegu. Zobaczcie, dla związków z przełożenia król buław, on mógłby przedstawiać osobę, która jest taka bardzo pewna siebie, dominująca, lubiąca tutaj nakłaniać drugą osobę do... może nawet, słuchajcie, nie nakłaniać, ale na tej zasadzie, że jest to ktoś dominujący, komu podoba się uległość drugiej osoby. Tak bym powiedział. I tutaj może być taka sytuacja pomiędzy wami w tym miesiącu. Jedno uległe, drugie dominujące. Jeśli pasuje wam taki układ, super. Jeśli nie, pracować nad tym. Ja tutaj widzę, że ktoś może się rzeczywiście unieść mocno honorem i szczerze mówiąc, to możecie być chyba wy. Słuchajcie, tak mi się wydaje. Tutaj w ogóle może role się odwracają, więc jeśli to wy byłyście tą uległą stroną, teraz jest na odwrót. Dla singli z przełożenia karta króla buław mogłaby sugerować, że w tym miesiącu będzie okazja do zawierania romansów, przelotnych znajomości, będzie dużo okazji do flirtu. Słuchajcie, jeśli wam to odpowiada, super. Jeśli nie, w ogóle się w to nie angażujcie. Rzeczywiście tutaj może ktoś z was bardzo się skupia na pracy lub pasji i przez to nie ma czasu. Powiem jeszcze jedną rzecz.
u kogoś z Was może już ktoś być, ale, tak jak już wcześniej mówiłem, no są blokady, ale to zaraz. Zobaczcie, dla związków z ogólnej energii jest karta Księżyca. Piękna karta, która mogłaby sugerować o ukrywaniu swoich uczuć, swoich emocji. Na tej zasadzie jakby rzeczywiście gdzieś pomiędzy Wami nie do końca grało i hulało, jeśli chodzi o komunikację. Dlatego, że tak, no jedno jest obrażone na drugie i gdzieś tutaj na przykład kara to drugie ciszą, ale to drugie zupełnie nie wie, o co chodzi. I tutaj jest takie, wiecie, nie wiadomo co. Takie, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Reguła niedostępności, no nie powiedziałbym, że tutaj będzie działała. Trzeba rozmawiać wprost, ale nie oceniająco, tylko gdzieś o potrzebach swoich, o swoich uczuciach. Dla singli w ogólnej energii ta karta Księżyca mogłaby sugerować po pierwsze ukrywanie uczuć. Być może tutaj chodzi o to, że nowagi gdzieś czują, że mają tyle obowiązków i no nie wiem, zajęć, że nie mają czasu na randki albo rzeczywiście uczucie prawdziwe. To może być wymówką. Karta Księżyca też sugerowałaby intuicję. Na tej zasadzie jakby intuicja by Wam kogoś podpowiadała, no ale z jakiegoś powodu nie bierzecie. Zobaczcie, jak pokazuje się partner lub partnerka jako trójka kielichów. I słuchajcie, no jest to być może hulaj-dusza. Być może. Ktoś, kto właśnie lubi się bawić, flirtować z innymi, pokazywać się w towarzystwie i Was to trochę wkurza. Być może chcecie momentami drugą osobę, może nawet nie kontrolować, ale i zazdrość. Tutaj w każdym razie trójka kielichów też mogłaby pokazywać Waszą partnerkę lub Waszego partnera jako kogoś tak bardziej uległego, tak bym powiedział. Jeśli chodzi o single, to przychodzi do Was trójka kielichów i trójka kielichów to jest albo zabawa i po prostu związki, relacje romansowe. W każdym razie będzie dosyć sporo okazji do tego, żeby poflirtować i się zabawić. Ale trójka kielichów też mogłaby pokazywać osobę, z którą dobrze się czujecie, której ufacie, która gdzieś, no nie wiem, zobaczcie, tutaj są 3 osoby, które gdzieś dobrze się czują w swoim towarzystwie. Razem się bawią, razem spędzają czas. Takie bratnie dusze, można by było powiedzieć. Być może jest ktoś taki, ale to nie wystarczy, żeby było coś więcej. Ewentualnie, Wy gdzieś tego nie chcecie. Zobaczcie, w związkach przedstawiacie się jako 9 buław. No i 9 buław to właśnie stawianie przed sobą muru, odgradzanie się. Być może chęć kontroli drugiej osoby, ale bardziej bym powiedział, że chodzi tutaj o zazdrość. Tutaj bym też powiedział, że właśnie to Wy możecie mieć skłonność do na przykład fochów albo karania drugiej osoby ciszą. Albo w ogóle, jest foch, ale nie mówicie, o co chodzi. Bez sensu. Zupełnie bez sensu. Otworzyć się, bo tutaj jakieś blokady są. I single. Wy jako 9 buław. To właśnie ta karta mogłaby sugerować blokadę. I teraz tak. Blokady przed jakąś osobą, która już jest ewentualnie w Waszym życiu. Blokady przed flirtowaniem i na przykład jakimiś romansami. Pamiętajcie, że z takich relacji też można wejść w związek później, w zależności od tego, jak to się będzie rozwijało. 9 buław może też właśnie sugerować, że część z Was nie ma czasu po prostu na miłość i uczucia. Zobaczcie, w Radzie dla Związków 7 buław ta karta sugeruje, żeby nakreślić jakieś zasady, dlatego że taka zabawa w kotka i myszkę i robienie sobie pod górkę nawzajem, nie będzie działało na dłuższą metę. Tutaj trzeba zachować się dojrzale, jak osoba, która asertywnie, czyli dbając o swoje granice, ale też wiedząc, że druga strona też je ma. Jeśli chodzi o single, w Radzie 7 buław
I to jest, słuchajcie, ciekawe, bo... Momencik. 7 buław, jasne, mogłaby sugerować, żeby gdzieś tutaj podjąć decyzję a propos osoby, która jest gdzieś tam w waszym otoczeniu, ale w ogóle, bo to może być karta decyzyjności. Jeśli chodzi o osoby, które tam, nie wiem, bardzo chcą się skupiać na pracy i na rozwoju, samorozwoju, na edukacji, to róbcie. W ogóle nie zaprzątajcie sobie głowy romansami, ale jest jeszcze jedna rzecz. 7 buław sugeruje przyszłość, taką szerszą perspektywę na przyszłość. Czy na przykład w szerszej perspektywie, no gdzieś wasz tryb życia, który prowadzicie, na przykład taki zajęty, albo jakby to powiedzieć, no, że ktoś, słuchajcie, wypadło mi z głowy, że ktoś nie przyznaje się przed samą sobą do tego, że potrzebuje uczuć. Taka twarda babka, silny koleś. Wiecie, o co chodzi? W dłuższej perspektywie no, to nie będzie działało, bo tutaj może się pokazać samotność. Czego nie robić, czego unikać w związkach? Karta siły, karta mocy. No właśnie. Czyli tego robienia sobie pod górkę, takiego patrzenia na drugą osobę z perspektywy ego. Też tutaj mam wrażenie, żeby baran, lew lub strzelec, zwłaszcza jeśli to jest kobieta, żeby tutaj się nie wtrącała w wasze sprawy. Tak bym zasugerował. Rozmawiajcie na bieżąco, żeby nie było wybuchów, bo jak się zamiata sprawy pod dywan, to tak się dzieje. Jaka rada dla singli? Karta, czego nie robić, czego unikać dla singli. Schować dumę do kieszeni. Nie wiem, o co chodzi. Być może to też jest do osób, które no na przykład boją się zranienia i dlatego w ogóle nie chodzą na randki, ani nie próbują nikogo poznać nowego. Czegoś takiego nie robić, nie chować się. Macie potencjał i naprawdę wydaje mi się, że tutaj jest jakaś, zwłaszcza dla osób, u których już ktoś tam jest na horyzoncie. Tutaj widzę, że jesteście w stanie stworzyć coś fajnego, tylko jest blokada. Informacja jest, żeby jej nie wprowadzać. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i jaka będzie dla was ogólna energia. Słuchajcie, kolejny as. Co do was przychodzi, co się pojawia? Co odchodzi do przeszłości? Wydaje mi się, że wagi chyba nie mogą narzekać na brak środków w tym miesiącu. Jak wy się przedstawiacie? No słuchajcie, 2 asy się pojawiły w tym czytaniu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w ogólnym też był jeden as, tylko że buław. Tu jest mieczy i monet. Rada dla was. Nie zamiatać spraw pod dywan. Znowu, czego nie robić, czego unikać. Słuchajcie, wagi, naprawdę ktoś z was może być bardzo zajęta pracą, edukacją, rozwojem i dlatego tam nie było czasu na tę miłość. Słuchajcie, 3 as się pojawił, no niesamowite. Przejdźmy do czytania. Z przełożenia 7 mieczy. I słuchajcie, 7 mieczy to jasne. Może być ktoś, kto oszukuje, ktoś, kto chce wykorzystać, za plecami coś tam knuje, ale wydaje mi się, że to może być energia z poprzedniego miesiąca, bo patrząc na cały rozkład nie widzę tego. Tutaj też w ogóle widzę, że ktoś z was może myśleć o drodze na skróty, a tutaj jest taka informacja, że droga na skróty w ogóle nie przyniesie dobrych rezultatów. Drogi na skróty unikać.
Siódemka mieczy też w ogóle sugeruje, żeby pamiętać o swoim zdrowiu, bo ktoś z Was może się przepracowywać. Zobaczcie, w ogólnej energii karta Asa mieczy. As mieczy sugeruje nowy początek nowej komunikacji i ta komunikacja może być związana z jakimiś negocjacjami a propos swoich pieniędzy, a propos warunków umowy. Tutaj rzeczywiście trzeba będzie dużo rozmawiać, załatwiać, ogarniać, ale Wy to macie, tak bym powiedział. As mieczy sugeruje, że widzicie jakieś nowe światło, tak powiem pięknie, jeśli chodzi o Wasze życie zawodowe. Na tej zasadzie, że może coś nowego się pojawia albo chęć, możliwość zmiany. Tutaj zobaczcie, przychodzi do Was karta dziewiątki kielichów, a dziewiątka kielichów to ktoś, kto jest ukontentowany, więc tutaj mam wrażenie, że nie szczędzicie, nie żałujecie pieniędzy na swoje przyjemności i bardzo dobrze. Dziewiątka kielichów też w ogóle pokazuje kogoś, kto ma te kielichy, czyli o co chodzi? Chodzi o to, że środków Wam nie brakuje, tylko gdzieś mądrze trzeba nimi gospodarować, że się tak wyrażę. Tutaj w każdym razie jest szansa wywalczenia sobie czegoś z osobą, która udaje lub chce Was oszukać. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Królowej Mieczy lub Króla Mieczy i jest to informacja, że uda Wam się coś wywalczyć na drodze sądowej, być może z byłym lub z byłą, może z bliźniętami, z wagą lub z wodnikiem. Tutaj też, słuchajcie, widzę taką informację, że pewna kobieta może będzie chciała Was przy sobie przytrzymać, jeśli myślicie o zmianie i na przykład zaproponuje Wam lepsze warunki pracy. Warto o tym rozmawiać i gdzieś mierzyć wysoko. No i teraz zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta Asa Monet. No niesamowite. Kolejny as. Asy są związane z nowymi początkami i As Monet to jest nowy początek nowej pracy, nowa edukacja, w sensie decyzja o gdzieś powrocie na uczelnię, zrobieniu jakiegoś kursu i tak dalej. To może być też, słuchajcie, wkładanie pieniędzy w remont, w zmianę mieszkania. Powiedziałbym tak, są nowe perspektywy, które Was bardzo nakręcają. Trzeba się im przyjrzeć, tylko trzeba też, słuchajcie, zaplanować, bo tutaj mam wrażenie, że za szybko chcecie działać. Możecie na tym trochę stracić. Na razie widzę, że jest całkiem niezła passa, jeśli chodzi o inwestycje, jeśli chodzi o negocjacje. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was piątka mieczy. Piątka mieczy mogłaby znowu mówić o drodze na skróty. Czyli tak, to tak jakby na przykład ktoś z Was chciał mieć dwie prace i wypadałoby skupić się na jednej. Albo jakoś tak już powoli jedną z nich redukować, żeby drugiej mocniej się poświęcać, bardziej. Piątka mieczy to zamiatanie spraw pod dywan i jest to informacja, żeby nie czekać, aż ktoś Wam coś zaproponuje, aż ktoś Wam coś podaruje. Trzeba gadać. No i słuchajcie, kolejny as. Czego nie robić, czego unikać? As buław. I dla mnie, a właściwie dla Was, jest to informacja, żeby nie podejmować decyzji pod wpływem chwili, żeby działać przemyślanie, żeby rzeczywiście nie dawać tutaj z siebie 300%, bo nie zrozumcie mnie źle. Jeśli chodzi o życie zawodowe i w ogóle życie, to 300% jesteście w stanie z siebie wykrzesać, jak najbardziej, ale pomyślcie gdzieś perspektywicznie, czy niedługo po prostu gdzieś tam nie trzeba będzie odpocząć. Każdemu się należy. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że wówczas pomożecie mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.